Cześć, witam z Energik w kolejnym Enerflashu. Ten tydzień był ciekawy, bo mieliśmy PlayStation Showcase i w zasadzie ten odcinek się na tym skupia, aczkolwiek jeżeli chcielibyście obejrzeć na żywo, jak oglądam z Wami PlayStation Showcase, no to jest oczywiście stream już wrzucony na YouTube'a i Twitcha, gdzie możecie sobie to obejrzeć. A jeżeli nie, to zapraszam do takiego skrótu. Nie będę mówił, od razu mówię o wszystkich grach, jakie się pojawiły, tylko te, które mnie interesowały, także będzie bardzo wybiórczo. Bardziej o wszystkich grach jest na streamie. Zanim jednak do tego dojdziemy, ciekawa informacja od Techlandu. 10 lat minęło od ostatniego Call of Juarez, czyli od Call of Juarez Gunslinger. Przypominam, że to jest seria dziejąca się na Dzikim Zachodzie, seria gier FPS. Pojawiły się do tej pory 4 części: Call of Juarez Bound in Blood, Call of Juarez The Cartel, który już był nie na Dzikim Zachodzie, ale we współczesności uważany jest za dosyć spory krab, a mi się tam podobało. No i oczywiście Call of Juarez Gunslinger. Wspominam o tym dlatego, że do dodatku jest dodatek do Dying Light 2, który się nazywa Undead or Alive, gdzie są właśnie elementy z serii Call of Juarez. Ciekawe, czy Techland zamierza dalej kontynuować tą markę. No 10 lat od ostatniej części to dużo. Ja powiem Wam, że Call of Juarez jest drugą moją ulubioną grą o Dzikim Zachodzie, po oczywiście Red Dead Redemption. Naprawdę Polacy zrobili to naprawdę dobrze. I tutaj mała ciekawostka, nawet z okazji 10-lecia chciałem zrobić recenzję po latach pierwszej części Call of Juarez na Xboxa 360. No i co się okazało? Wkładam płytę do Xboxa, okazało się, że Xbox mój przestał czytać płyty. Coś tam się stało i niestety tyle sobie pograłem. Dopóki nie naprawię go, bądź nie wiem, wymienię na inny, recenzja Call of Juarez po latach na razie się nie pojawi, aczkolwiek jeżeli Was to bardzo interesuje, lata temu zrobiłem materiał zbiorczy o całej serii Call of Juarez. Chyba w ramach Pogadajmy, już nie pamiętam, coś takiego chyba robiłem. W każdym razie bardzo fajna marka, bardzo fajna seria, ja ją bardzo lubię i widać, że Polacy mają dużo do powiedzenia w kwestii Dzikiego Zachodu. I ja bym chętnie kolejną część zobaczył, albo nawet jakiś remake, na przykład wszystkie części w jednym paku. O, to by było coś, to by było coś. No dobra, zaczniemy od PlayStation Showcase. Podniosły się głosy, że PlayStation Showcase było rozczarowaniem. Znaczy, ja rozumiem dlaczego, bo było dosyć dużo indyków. Pamiętajmy, że to pierwszy taki większy pokaz Sony od długiego czasu. Wydaje mi się też, że PlayStation Showcase nie jest takim pokazem, eventem, na którym pokazują się największe gry. Bardziej wydaje mi się, że te pokazy powinny być gdzieś tam przy E3, czy tam teraz, no E3 już nie będzie, ale gdzieś tam tak skumulowane w jedno. Ale ja uważam, że PlayStation pokazało dużo dobrych tytułów. Owszem, nie pokazało mnóstwo tytułów, na które gracze czekali, ale też powiedzmy sobie szczerze, wydaje mi się też, że oni nie chcą się wyprztykać ze wszystkich najlepszych tytułów i pokazać wszystkie sztosy na jednym evencie, a potem na kolejnym evencie walić samymi indykami, bo to wtedy by było w ogóle. Także ja myślę, że oni podzielili sobie to na kilka pokazów, które będą w przyszłości jeszcze, i tamte informacje na temat całego line-upu Sony czy tam PlayStation się po prostu złożą z kilku prezentacji. Zanim przejdziemy do gier, pokazano wreszcie Project Q. Oczywiście podniosły się głosy, że jak to, że to konsola, że to handheld, ale tylko do Remote Playa. To jest dla mnie w ogóle dziwne, bo przecież ta informacja, że to będzie tylko do Remote Playa, krąży już od roku chyba. A tutaj takie w ogóle zaskoczenie, że to będzie, że to nie będzie handheld, czyli jak Asus Rally czy Steam Deck, tylko właśnie, że będzie do grania w formie Remote Playa. Znaczy, no tak jak mówię, Sony wcześniej już zapowiadało, że coś takiego szykuje. Sam sprzęt to tak naprawdę ręce, nogi. Te gripy od DualSense'a, a po środku mamy ekranik. Tam chyba jest 5 cali na tym ekraniku, o ile dobrze pamiętam.
z tego co 8 cali, przepraszam, 8 cali ekranik. Rozdzielczość 1080p, no i oczywiście wiadomo 60 klatek na sekundę musiało być. No i oczywiście to działa na tej zasadzie, że odpalacie sobie grę na PlayStation. Nie wiem jeszcze jak to, nie wiemy jak to będzie działało, czy konsola będzie musiała być, fajnie by było, tutaj jeszcze takie moje, że jakby można było zrobić to na tej zasadzie, że Project Q działałby jako dodatkowy pad na przykład w grach kooperacyjnych, czyli każdy ma jakby swój ekranik, to by było spoko, tylko nie wiem czy to, znaczy to by nie mogło za bardzo, bo wtedy musiałoby być w zasadzie konsola wbudowana w to, chyba że PlayStation w jakiś sposób by generowało 2 razy grafikę i jedną wypuszczało na jeden ekran, drugą na drugi, ale to chyba raczej nierealne. W każdym razie jeszcze raz powiem, Project Q, czyli konsola przenośna Sony, to tylko konsola do Remote Playa. Ludzie oczekiwali następcy PlayStation Vita, no ale było wiadomo już od dawna, że idą właśnie w tą stronę Remote Playa, który pozwoli grać również mobilnie, czyli tak naprawdę troszkę ta funkcjonalność ze Switcha, który też jest konsolą i stacjonarną i mobilną. Także tutaj no powiedzmy PlayStation 5 raczej jako konsola mobilna się nie za bardzo nadaje i w zasadzie Remote Play będziesz zmuszony grać tylko w obrębie swojej sieci Wi-Fi, ale no wiadomo, że możesz sobie na balkon wyjść i sobie pograć. Nie wypowiadam się na temat tego sprzętu, bo jeszcze trochę czasu chyba upłynie, zanim on się pojawi w sprzedaży, aczkolwiek no, nie jest to dla mnie nic jakby specjalnie zdrożnego, tak, że coś takiego robią. No, fajnie by było, jakby powstała nowa Vita, ale myślę, że póki co Sony raczej nie ma w planach tworzenia nowego handhelda, chociaż aktualna popularność Steam Decka pozwala sądzić, że dużo tych handheldów w przyszłości się pojawi. Tak jak mówiłem, że będzie się dużo takich rzeczy pojawiało. Najważniejszą informacją, czy też najważniejszym pokazem na evencie był bez wątpienia Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Kilka rzeczy, które już możemy zauważyć. Znaczy, przede wszystkim bardzo fajny trailer, bardzo filmowy. Trochę przypominał mi animację, którą robiłem dla Darkstone Cardinal swojego czasu. Wymyśliłem to, znaczy może nie ja, ale ludzie tam, którzy wymyślili to 15 lat temu, czyli wcześniej 15 lat przed Konami. Nieważne, w każdym razie wiemy, że gra nie będzie idealną kopią Metal Gear Solid 3. Ta nazwa Delta sugeruje nam, że to nie będzie Metal Gear Solid 3 Snake Eater, tylko właśnie Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Kilka z rzeczy, które ja dopiero sobie obejrzałem potem jeszcze raz ten trailer dokładnie. Nie ma żadnej informacji na temat Hideo Kojimy, co w mojej opinii jest no takim dość niskim zagraniem ze strony Konami, bo to jednak Kojima, to jest Kojimy seria, tak? On jakby to zaprojektował i był mózgiem całej serii, chociaż informacja na temat Hideo Kojima Game nad tytułem powinna się w mojej opinii pojawić, ale okej, no dobra. Rozumiem, że co znaczy to Delta? Znaczy podejrzewam, że gra doczeka się sporo zmian względem oryginału. Pamiętajmy, że część z Was może pamięta, pewnie część nawet o tym nigdy nie wiedziało, że pierwszy Snake Eater, czyli ten klasyczny na PlayStation 2 z pierwszych trailerów był zapowiadany jako gra z otwartym światem. Oczywiście moc PlayStation 2 nie pozwoliła na stworzenie wizji Kojimy w formie otwartego świata, więc podzielono to na mniejsze mapki, tak, które przechodziliśmy. Więc tutaj ja się spodziewam, że już nie będzie tych małych mapek, ale właśnie gra będzie bardziej właśnie tytułem z otwartym światem. Nie sądzę, żeby była tak duża jak Phantom Pain, aczkolwiek właśnie w tej formie duży teren, po którym będziemy mogli się swobodnie przemieszczać, wydaje mi się o wiele bardziej prawdopodobny, że coś takiego się pojawi. No zobaczymy. W każdym razie na pewno zmiany będą. Jak bardzo duże, jak dużo się w tym zmieni w Snake Eaterze, zobaczymy. Natomiast ciekawostka jeszcze jest taka, że widać, że ten trailer nie robił Kojima. Gdyby Kojima robił ten trailer, to byłoby tam pełno rzeczy, które potem jakichś niedopowiedzeń, easter eggów, smaczków, że sami byśmy musieli rozkminiać, o co chodziło Kojimie. A tutaj mamy taką dosyć prostą formułkę.
gdzie na końcu pojawia się oczywiście Solid Snake. Ciekawi mnie też, znaczy na pewno nie będzie Davida Haytera, bo już David Hayter chyba, chociaż dobrze by było, jakby się pojawił, bo Snake Eater bez Davida Haytera to nie Snake Eater. Pamiętajmy, że Phantom Pain też już nie pojawił się David Hayter. Zobaczymy, co będzie z Deltą. Fajnie by było, jakby go jeszcze raz zatrudnili do roli, no bo jednak ten głos Davida Haytera jest jakby nierozerwalnie związany przynajmniej dla mnie, ze Snake Eaterem, no ale zobaczymy. No i zapowiedziano jeszcze trylogię, pierwszą część trylogii HD Remaster, czy tam kolejny tak naprawdę HD Remaster, bo te HD Remastery one się pojawiały już wcześniej, natomiast teraz ma się pojawić jeszcze raz i cyferka przy informacji na temat tej trylogii mówi nam, że będzie to pierwsza jakby część tej właśnie trylogii. Znaczy powiem tak, rozumiem, że wraz z wydaniem nowej części warto odświeżyć stare. I tutaj ciekawostka, bo ta pierwsza jakby Master Collection będzie miała Metal Gear, Metal Gear 2 i Metal Gear Solid 3 Snake Eater. I teraz ciekawostka, po co by wydawać Snake Eatera w klasycznej formie, jeżeli robią remaster? Dlatego wydaje mi się, że Delta będzie zupełnie inną grą niż ten klasyczny, znaczy inną. Tak jak mówię, te zmiany będą na tyle różne, że będzie mocno się tutaj te gry względem siebie różniły. No w każdym razie, Volume 1 Master Collection, 3 pierwsze części Metal Gear Solid, co oznacza, nie wiem, czy będzie to przeniesione, to co mogliśmy zagrać na chyba PlayStation 4 była, tak? Ta wersja, czy tam PlayStation 3 wznowiona, czy będzie jeszcze coś dodane, czy będzie to na nowym silniku, zobaczymy. Faktycznie o ile Metal Gear Solid 2 i 3 jeszcze one się tam jakoś bronią, no to ta pierwsza część Metal Geara klasyczna z PlayStation faktycznie tutaj przydałby się jakieś potężne odświeżenie. Natomiast no warto, wydaje mi się, czekać. Metal Gear Solid, no wiadomo. Jestem ciekawy, jak przyjmie to społeczność graczy grę w związku z tym, że jakby pominięto tutaj Hideo Kojimę w procesie całym tym twórczym, który tworzył chociażby podwaliny pod Snake Eatera. Zobaczymy. Możliwe, że będzie znowu review bombing. Spodziewam się review bombing na Metacriticu właśnie z tego powodu. No tak dużo by ich to kosztowało, żeby umieścić tego Hideo Kojimę. Chryste Panie. Masakra. Kolejną ciekawą informacją, którą pokazano, kolejnym ciekawym eventem był dość długi gameplay z nowego Spidermana, czyli Spider-Man 2. Wiemy, że będzie wśród przeciwników, nie wiem, czy to będą jedyni przeciwnicy, ale pewnie będzie ich kilku. Pojawi się Kraven i pojawi się Kurt Connors, czyli Lizard. Spider-Man jest już tutaj postacią obleczoną w kostium symbiota, czyli tą taką czarną. Nie wiem, w którym to latach było, chyba gdzieś w 90. Te semiki wychodziły w latach 90., kiedy on był w czarnym kostiumie. No ale oczywiście pojawi się też Miles Morales, który będzie drugim Spider-Manem. Prawdopodobnie będziemy mogli swobodnie się przełączać pomiędzy tymi dwoma postaciami. No i cóż, no powiem Wam tak, ten trailer, który pokazano, podejrzewam, że on jest z początku gry, on jest bardzo widowiskowy. Ta misja, to co się tutaj dzieje, to jest w ogóle jakaś masakra. Dużo rzeczy się dzieje, dużo różnych skryptów, cutscenek. Jesteśmy bombardowani wręcz akcją na tym trailerze. I no trzeba przyznać, że w ogóle ta gra, jeżeli chodzi o to, jak ona wygląda, no to naprawdę wygląda kozacko. No powiem Wam, że gra wygląda świetnie. I no jest na czym oko zawiesić w mojej opinii, chociaż ten trailer jest tak szybki, że tutaj te sceny następują tak szybko po sobie, że ciężko zwrócić uwagę, czy tam zogniskować wzrok na czymkolwiek, ale faktycznie oprawa na bardzo wysokim poziomie, widać, że Insomniac ciśnie tego Spidermana, robi to dobrze. Dla jednych pewnie będzie dosyć kontrowersyjne to, że pojawi się Miles Morales, bo wiem, że wielu osobom nie podobał się w ogóle dodatek Miles Morales. I tam jakoś Spider-Man to Spider-Man, nieważne, czy to Miles Morales, czy z Dzichu, z
gier łoży, zawsze fajna rzecz. W każdym razie ja czekam na nowego Spidermana. Jest to drugi tytuł, który chyba najbardziej mnie zainteresował na PlayStation Showcase, znaczy drugi taki pod względem ważności, tak? Naprawdę mega fajnie. W ogóle fajnie wygląda ten kostium symbiota, całkiem nieźle to zrobiono. Możliwe, że tak mi się zdaje, że druga część Spidermana skończy się powstaniem właśnie Venoma. Także już mają jakby fajny materiał wejściowy na Spidermana trójkę, gdzie głównym bohaterem może być Venom. Kolejną ciekawą informacją również, która mnie bardzo zainteresowała, to powrót Resident Evil 4 w wersji na PlayStation VR. Capcom konsekwentnie wszystkie swoje Residenty wydaje na PlayStation VR, czyli w formie pierwszoosobowej i powiem Wam szczerze, że początkowo się nie spodziewałem, że to wyjdzie, ale przecież Resident Evil 4, ten klasyczny, pojawił się na Oculusie, właśnie na VR-a w formie FPP. I tutaj mamy podobnie, czyli gra, którą doskonale znamy, czyli Resident Evil 4 pojawi się w formie właśnie VR-owej na PlayStation VR 2. Prawdopodobnie dodatek będzie ten VR Mode, tak mi się wydaje, że będzie darmowy, tak jak było z poprzednimi częściami Residenta. I to jest fajna siła napędowa na sprzedaż PlayStation VR 2, bo Resident Evil i Village i potem 8 naprawdę sprawdzały się na VR-ze. 8 mi się tak spodobała, że chciałem zagrać chwilę, żeby zgrać materiał, a skończyłem całą grę i zrobiłem nawet recenzję, więc pewnie z 4 będzie tak samo. Skończę ją od początku do końca jeszcze raz na VR-ze i też pewnie pokażę Wam, zrobię jakąś recenzję. Także mega fajna rzecz. Wreszcie pokazano gameplay Assassin's Creed Mirage. Tutaj przyznam szczerze, że Ubisoft jest bardzo powściągliwy. Kiedyś to pamiętam, że byliśmy bombardowani filmami różnymi z Assassin's Creed, a teraz pokazali jeden trailer CG i dopiero na PlayStation Showcase pokazali pierwszy gameplay. No powiem Wam tak, wygląda to świetnie. Wiemy, że Assassin's Creed Mirage będzie grą bardziej zwartą, nierozwlekłą na kilkadziesiąt lub kilkaset godzin. Ma być grą na chyba 20 godzin z tego, co Ubisoft wspominał, także będzie mniejsza. Co spodziewam się, że będzie o wiele lepszą odbiorem, znaczy gra będzie miała lepszy odbiór niż poprzednie części Assassin's Creed'a, które były po prostu za duże i wielu graczy nie skończyłoby się znudzili w połowie. Także teraz będzie to bardziej zwarte. Jedną z ciekawostek, które mają się pojawić w Assassin's Creed Mirage, ma być Focus, czyli możliwość oznaczenia kilku przeciwników, które Basim, główny bohater Assassin's Creed Mirage, załatwi po kolei. Ten system jest zapożyczony z Splinter Cell Conviction i później Splinter Cell Blacklist, gdzie również sam Fisher oznaczał sobie kilka celów, a potem je zdejmował w efektownej animacji. Niemniej, wygląda to naprawdę dobrze, ja powiem Wam, że czekam, nie spodziewałem się, że aż tak bardzo się stęsknię za Assassin's Creedem, a jednak tak. No i też z tych gameplay przynajmniej wynika, że to będzie Assassin's Creed, to nie będzie gra o wikingach, gdzie Assassin's Creed był tylko tłem jakimś takim mniej znaczącym, tylko tu będzie taki, wydaje mi się, typowy Assassin's Creed, także jest jak najbardziej na co czekać. Nie wiem, czy mi się bateria zaraz nie skończy w kamerze. Zapowiedziano też Ghost Runner 2. Pierwsza część była świetną grą, bardzo skillową, ale trzeba przyznać, że grało się w to fantastycznie. Druga część, z tego co na trailerze pokazano, będzie m.in. jeżdżenie motorem. Nadal ten schemat rozgrywki pozostanie niezmieniony, czyli bardzo szybka rozgrywka, gdzie jeden strzał i giniemy. Umownie tak to nazwę. W każdym razie premiera w 2023. Ja jestem ciekawy ogólnie. Pierwszego Ghost Runnera grałem dosyć sporo, ja w niego grałem na PC-cie. Natomiast drugą część też chętnie sprawdzę. Jest to jeden z takich fajnych cyberpunkowych tytułów. Wreszcie pokazano gameplay, bardziej dłuższy gameplay Alana Wake'a 2. Alan Wake wygląda jak John Wick. Mogliby ten model wziąć do jakiejś gry z Johnem Wickiem. Wracamy do Bright Falls. Ponownie widać znajome lokacje. Gdzieś tam miga nam też Sam Lake, czyli Max Payne, który również w grze wystąpi. Jedną z ciekawych informacji na temat Alana Wake'a 2 jest to, że gra nie pojawi się w formie pudełkowej, tylko i wyłącznie w cyfrze.
Podobno Remedy odgraża się, że i w przyszłości też nie zamierzają wydać Alana Wake'a 2 w formie pudełkowej. Dosyć dziwne podejście, aczkolwiek musimy się z tym liczyć, że powoli te pudełka są wypierane przez wersje cyfrowe lub też zdarzają się sytuacje, że na przykład na płycie mamy jedynie installer, jak to było w Modern Warfare 2, bądź nie całą grę, na przykład Star Wars, chyba Jedi Survivor też tak było. Także są tutaj takie sytuacje, że no jednak te nośniki fizyczne przestają być dla deweloperów jakimś tam warte. No pewnie też chodzi o tańsza produkcja, tak? Znaczy, no wiadomo, że produkcja pudełek, płyt kosztuje, a tutaj mamy jakby niższe te koszta produkcji, jeżeli mamy wersję cyfrową. Dla mnie to smutna wiadomość. Powiem Wam, że taka gra jak Alan Wake, duża gra, powinna mieć wersję pudełkową, a jednak nie. Kilka rzeczy, jeszcze takich małych ciekawostek, może nie są one związane z jakimiś grami, które mnie interesują, ale studio Bungie pracuje nad Maratonem. Tak naprawdę nie jest to nowe IP. Maraton pojawił się w 1994 roku. Była to gra na Macintosha wtedy chyba, to jest te komputery chyba Apple Macintosh się nazywały. Potem pojawiła się druga część Maratona Durandal, która również pojawiła się na PC-ta i Marathon Infinity. Z tego co słyszałem, nie wiem czy cała trylogia, czy tylko któraś część pojawiła się również na Xboxa 360. Była to gra z gatunku FPS i wydaje mi się, oczywiście to są tylko moje przypuszczenia, Sony po przejęciu studia Bungie szuka alternatywy dla Call of Duty, które prawdopodobnie niedługo przejdzie na własność Microsoftu i szukają jakiejś gry multiplayerowej, która będzie mogła dorównać serii Call of Duty. Dlatego też wydaje mi się, że Bungie zostało troszkę tak zmuszone do odświeżenia serii Marathon. No nie była to dobra gra. Oczywiście mówimy o tych latach 90. To raczej było taki średniaczek. Natomiast ona na Macintoshu odniosła sukces, bo innych gier na Macu nie było, tylko to była jedna z niewielu gier FPS na Maca, więc wtedy faktycznie ona odniosła jakiś tam sukces na Macu, ale widać, że tak mi się wydaje, że Sony szuka jakiejś odpowiedzi na Call of Duty, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby Marathon był dobrą odpowiedzią na serię Call of Duty. Natomiast wyczytałem też ciekawą informację, że podobno ten Marathon ma się również pojawić na Xboxie. Co jest dla mnie dosyć dziwne z kilku powodów, bo jeżeli by miało to być odpowiedź na Call of Duty, a wiadomo, że Sony przejęło Bungie i pozwalają wydać gry na Xboxa, to jest dla mnie dosyć dziwne, więc myślę, że tutaj tą informację jeszcze trzeba będzie potwierdzić, bo może się to jeszcze trochę zmienić. Dobra, nie przedłużając, tak mniej więcej wyglądał PlayStation Showcase. Ja byłem zadowolony. Owszem, było dużo śmieci, między innymi jakaś taka gra na początku, co była kooperacyjna, która była totalnie generycznym tytułem, młodzieżowym, który w ogóle już od razu widać, że on nie odniesie sukcesu. Nie pamiętam nawet, jak ten tytuł się nazywał, bo nie jest w sumie ważne. W każdym razie dużo takich gier było mniejszych, które, powiedzmy sobie szczerze, jakoś tam nie powodowały opadu szczęki, ale pamiętajmy, że te eventy nie skupiają się tylko na największych grach, ale na różnych innych jeszcze tytułach obok, tak, też tych mniejszych tytułów. Dobra. Nie przedłużając, co nowego u mnie? U mnie nowego nic na razie. Patrzę, nie, nic nowego. Co możecie się spodziewać w tym tygodniu? Już dzisiaj oglądacie tego NR Flasha, jest wcześniej wrzucony, ponieważ o godzinie 14 schodzi embargo System Shocka Remake i ja na tą premierę już mam przygotowaną recenzję i chciałem ją zrobić właśnie na premierę, także dzisiaj NR Flash o wiele wcześniej, dlatego właśnie, że o 14, o ile dobrze pamiętam, jeszcze sprawdzę, pojawi się recenzja System Shock Remake. Obiecuję dzisiaj w tym tygodniu Dzisiaj obiecuję, że w tym tygodniu pojawi się wreszcie recenzja Potwory w ciemności. Jakoś odkładałem to, trochę mnie ten System Shock tutaj troszkę mi plany pokrzyżował, bo grałem w niego dość intensywnie. W każdym razie w tym tygodniu na pewno już ta recenzja książki się pojawi. Na niedzielę szykuję recenzję tabletu graficznego
I pewnie jeszcze jakiś materiał gdzieś tutaj wrzucę, chociaż tych materiałów już dużo mi wyszło. Jeszcze mam już rozpisany w zasadzie, tak jak patrzę, o 90% myślę, jeszcze muszę trochę tam to przeredagować. Materiał o making of Metal Gear Solid 4, który również chciałbym wrzucić. Zastanawiam się, czy jeszcze coś mi jeszcze tutaj zostało, ale chyba nie. No i bardzo chciałbym zrobić recenzję po latach Call of Juarez, ale to dopiero jak mi się naprawi Xbox 360, będę mógł do tego zasiąść. Dobra, nie przedłużając, długi NR Flash, ale wydarzenie było dosyć ważne, mi się podobało, także ja uważam, że nie było wcale rozczarowaniem, dostaliśmy dużo ciekawych tytułów i zapewne na kolejnym PlayStation Showcase dostaniemy te tytuły, o których nie powiedziano w tym showcase'ie, także nie bądźmy dobrej myśli. Wydaje mi się, że line-up PlayStation jest dość mocny, dość silny. Pokazano naprawdę mocne tytuły. Tytuły, na które oczekiwaliśmy i myślę, że przyszłość rysuje się w różowych kolorach. Mam nadzieję. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.